Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universalmemory.pl.com. Jednym z takich klasyków, jeśli chodzi o pytania, które pojawiają się w komentarzach, jest Bartek, co oznacza konkretny podwyższony albo obniżony poziom danego markera po tym, jak ktoś zrobi sobie badanie laboratoryjne. I moja odpowiedź jest zawsze taka, że to zależy, może oznaczać mnóstwo rzeczy i tak naprawdę za każdym razem jest oczywiście dokładnie taka prawda. Marker diagnostyczny bardzo rzadko będzie specyficzny dla danego stanu. Czasami, czyli bardzo często będzie tak, że wiele stanów jest w stanie wywołać jego podwyższenie, tak samo jak wiele stanów jest w stanie wywołać jego obniżenie. I zaczniemy sobie ten cykl od ferytyny, ponieważ jest to jeden z takich markerów, o który naprawdę pyta całe mnóstwo osób. Ja oczywiście wspominałem już o ferytynie w co najmniej paru odcinkach, natomiast w tym jakby zgrupujemy sobie wiedzę tą, którą wymieniłem w tych innych odcinkach, żeby było wszystko w jednym miejscu i oczywiście to powiemy dużo więcej szczegółów. Jako że mówimy o żelazie i ferytynie, to nie może zabraknąć mięsa. I tym samym mam przyjemność przedstawić sponsora tego odcinka, którym jest jak zawsze Mięsna Paczka. Jeśli ktoś nie słyszał jeszcze, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich hodowli, gdzie, jak to zawsze mówię, to mięso jest hodowane jak Bozia przykazała, to znaczy nie ma używania żadnych antybiotyków, boosterów wzrostu poprzez absolutnie cały cykl hodowli tych zwierząt. Tym samym mamy pewność, że po prostu to mięso jest jak najwyższej jakości w momencie, w którym ląduje na naszym stole. Jak działa Mięsna Paczka? Bardzo prosto. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, wybieramy sobie jedną z gotowych, już skompletowanych dla nas paczek. Jeśli nam coś nie pasuje albo kubeczki smakowe grają trochę innym rytmem, to można sobie skompletować samodzielnie taką paczkę ze wszystkich produktów, które są wymienione w sklepie Mięsnej Paczki. Punkt drugi to jest wybieramy, gdzie ta mięsna paczka ma dotrzeć. I punkt trzeci, otwieramy drzwi i cieszymy się świeżym mięskiem. Mięso dochodzi zawsze świetnie zabezpieczone, tam jest warstwa izolacyjna, sam mięso jest mrożone tuż po uboju, więc można po prostu z paczki bezpośrednio przełożyć mięso do zamrażarki i po prostu wyciągać, kiedy mamy ochotę albo czas coś ugotować. Tym samym jakby dla mnie to jest bardzo ważne, minimalizuje się marnotrawstwo tego, że no właśnie mięso gdzieś tam w lodówce nam umrze, zanim zdążymy je zrobić. Jeśli nie zamawiałeś jeszcze w Mięsnej Paczce, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie, więc serdecznie polecam wypróbować, żeby zobaczyć po prostu jaka to jest inna jakość mięsa. Dzięki serdeczne jeszcze raz Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka i lecimy dalej. Zacznijmy od tego, że ferytyna jest białkiem ostrej fazy. Jeśli nie wiesz, co to oznacza, polecam ten filmik, jeden chyba to był przedostatni filmik, gdzie opisywałem 12 takich fajnych markerów stanów zapalnych. I większość z tych markerów, czy chyba nawet wszystkie, to były białka tak zwane ostrej fazy. I białka ostrej fazy to są po prostu białka, które będą produkowane najczęściej w wątrobie w większych ilościach, chociaż oczywiście nie tylko, w momencie, w którym występują stany zapalne. I dokładnie takim markerem jest ferytyna. Jeśli zaczyna się jakikolwiek stan zapalny, różnego rodzaju cytokiny będą stymulować hepatocyty, czyli komórki wątroby, aby wytwarzać ferytynę w większej ilości. Mówimy o takich cytokinach, klasykach, jak czynnik martwicy nowotworów alfa, interleukina 1, interleukina 1 beta. I tym samym, ponieważ jest to większa pula cytokin, w momencie, w którym właśnie hepatocyty są przez nie pobudzane, produkujemy więcej ferytyny. Więc w pierwszej kolejności ferytyna będzie po prostu dla nas oznaką potencjalnie, że mamy do czynienia ze stanem zapalnym. I tutaj niestety jest to bardzo szeroka kategoria. Bo jeśli mamy tą ferytynę, czyli możemy przyjąć oczywiście, że jest to stan zapalny, natomiast praktycznie dowolna infekcja jest w stanie podbić poziom ferytyny. To może być infekcja bakteryjna, to może być infekcja wirusowa, to może być infekcja pasożytnicza. Kolejna taka szeroka grupa chorób, która jest w stanie wywoływać stany zapalne oczywiście i tym samym podbijać poziom ferytyny, czasami bardzo znacznie, są choroby autoimmunologiczne. Reumatoidalne zapalenie stawów, między innymi toczeń rumieniowaty, naprawdę cała olbrzymia pula chorób autoimmunologicznych, co nie powinno dziwić, bo choroby autoimmunologiczne, to można powiedzieć, to jest stan, jakby niekontrolowany stan zapalny w organizmie, który przyczynia się bardzo często do, no właśnie, niszczenia konkretnych tkanek, tak jak choćby stawy w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów. Jest to niewielkie pocieszenie, że ferytyna może być markerem stanów zapalnych, ponieważ, tak jak mówiłem, nie pomoże nam to jakby stricte z konkretną już diagnozą, czy to jest infekcja bakteryjna, wirusowa, czy jeszcze inaczej też choroba autoimmunologiczna. Natomiast w momencie, w którym zaczynamy stawiać jakiekolwiek szersze diagnozy, to co chcemy mieć, to idealnie pula markerów, które będą potwierdzać
to, co mówi nam jeden marker. Więc jeśli ferytyna powie rzeczywiście, że mamy, czy potencjalnie mówi, że mamy do czynienia ze stanami zapalnymi, to jeśli wykonamy inne markery stanów zapalnych, robione rutynowo, takie jak choćby białko reaktywne C, szczególnie białko reaktywne C, czy białko reaktywne C wysokiej wrażliwości, czyli HSCRP, od biedy odczyn biernackiego, to w tym momencie rzeczywiście będziemy mogli stwierdzić, że ferytyna jest podwyższona, ale to podwyższenie będzie wypływać stricte z podwyższenia również białka reaktywnego C, czyli CRP i możliwe, że odczynu biernackiego. Wtedy mamy na przykład 2 albo 3 markery, które spójnie nam mówią, cokolwiek by się nie działo, na pewno mamy do czynienia z jakimś stanem zapalnym, którego efektem jest podwyższenie ferytyny. Kolejnym kłopotem mogą być nowotwory. Oczywiście, żeby było jasne, ferytyna nie jest stosowana specjalnie jako jakiś marker występowania nowotworów, ale zważywszy na to, tak jak sobie mówiliśmy, że ferytyna jest produkowana w większej ilości w momencie, w którym będą występować stany zapalne, czyli cytokiny będą pobudzać hepatocyty, szczególnie hepatocyty, też makrofagi. Do produkcji tej ferytyny to oczywiście poziom będzie wysoki. Najczęściej będziemy mieć do czynienia z podwyższeniem ferytyny w kontekście nowotworów, kiedy to będą już jakieś rozległe nowotwory, mogą być z przerzutami. Natomiast kiedy nie ma przerzutów, dosyć często ferytyna może być podbita w przypadku różnego rodzaju nowotworów krwi, jak również w przypadku nowotworu wątroby. Natomiast ponownie tutaj oczywiście trzeba by już szerszej diagnostyki, której nie będę opisywać, żeby potwierdzić to, natomiast, żeby było jasne, ferytyna bardzo rzadko kiedy powinniśmy ją kojarzyć bezpośrednio z nowotworami. Punkt numer 3 to jest uszkodzenie wątroby, czy jakieś przynajmniej kłopoty z wątrobą. Klasycznie ferytynę, poza tym, że jest to białko ostrej fazy, będziemy traktować jako magazyn żelaza, tak? Czyli ferytyna będzie wiązać żelazo do formy nieaktywnej, ponieważ żelazo w formie niezwiązanej jest bardzo reaktywne. I bardzo łatwo produkuje się różnego rodzaju paskudne rodniki, jak choćby rodniki hydroksylowe, które są w stanie psiać olbrzymie zniszczenie w komórkach. Ferytyna jest przechowywana w hepatocytach, czyli tych komórkach wątroby. Kiedy dochodzi do uszkodzenia komórek wątroby, czyli tych hepatocytów, ferytyna jest uwalniana. Stąd oczywiście właśnie podwyższenie ferytyny może być w badaniach, ale znowu mamy kombosa. Jeśli dochodzi do uszkodzenia, to oczywiście mamy do czynienia z różnego rodzaju czynnikami prozapalnymi, a więc i zwiększoną produkcją cytokin, które dodatkowo pobudzają hepatocyty, aby produkować jeszcze więcej ferytyny. Więc to jest, tak można powiedzieć, takie dwuczłonowe, nazwijmy, wyjaśnienie, dlaczego więcej ferytyny będzie w przypadku uszkodzenia wątroby. I ponownie oczywiście, jeśli ktoś mnie podejrzewałby, że występują jakieś kłopoty z wątrobą, można zacząć od takich najprostszych markerów aminotransferazy, które omawiałem w tym filmiku, czyli ALAT i ASAT, i potem można rozszerzyć taką diagnostykę m.in. na drogi żółciowe, GGTP, fosfatazę alkaiczną, żeby upewnić się, że rzeczywiście chodzi o drogi żółciowe, a nie na przykład o kości, ich stan, gęstość. Podkreślam właśnie, jak można, mając do czynienia z jednym jakimś markerem, dodatkowo drążyć, czy rzeczywiście ten marker oznacza kłopot z tym, czy może z czymś innym. Tak, bo jeśli ferytyna jest podwyższona, trzymając się już tych informacji, które sobie podaliśmy, jeśli ferytyna jest już podwyższona, ale na przykład ALAT i ASAT są w pełni w normie, albo po prostu są nawet nisko, to możemy spokojnie podejrzewać, że nie ma tutaj jakichś kłopotów z wątrobą, tak? Że może jest to właśnie stan zapalny, a może właśnie jeden z innych powodów, do których zaraz dojdziemy. Punkt 4 będzie trochę szerszy, bo będziemy po prostu mówić o różnego rodzaju kłopotach z żelazem. Ponieważ jeszcze teraz ferytyna będzie naszym magazynem żelaza. Jeśli mamy podwyższoną ferytynę, w tym przypadku oczywiście rzadko kiedy, czy właściwie praktycznie nigdy nikt nie robi samego badania ferytyny. Najczęściej ferytyna jest robiona z poziomem żelaza w surowicy. Więc jeśli mamy do czynienia z podwyższonym poziomem ferytyny i mamy do czynienia z podwyższonym poziomem żelaza, oczywiście to nie jest mus. Może się zdarzyć, że ferytyna jest wysoka, a żelazo jeszcze jest w normie, ale na przykład w pobliżu górnej granicy normatywnej. Natomiast najczęściej jest tak, że jeśli rzeczywiście będzie mieć jakiś kłopot z żelazem, to ferytyna jest podwyższona i żelazo jest podwyższone, czyli poza górną granicą normatywną.
I tutaj dodatkowo będziemy potrzebowali trzeciego markera, żeby potencjalnie ustalić kierunek diagnostyki, żeby stwierdzić, co dalej się dzieje. Potrzebujemy obliczyć, czy potrzebujemy wysycenia tak zwanego transferyny. I transferyna jest transporterem po prostu żelaza. I wysycenie transferyny to jest po prostu stosunek żelaza właśnie do tego transportera, żeby pokazywać, jak mocno ten transport będzie wypełniony żelazem. I tutaj mamy, można powiedzieć, takie dwie ścieżki. Jeśli mamy właśnie podwyższenie żelaza i mamy podwyższenie ferytyny, to teraz zaczynamy, idąc tym, można powiedzieć, takim algorytmem diagnostycznym. Jeśli wysycenie transferyny jest niskie albo jest normalne, to tutaj będziemy mieć do czynienia praktycznie zawsze, przynajmniej szczególnie w tych czasach, z tak zwaną, uwaga, to jest absolutnie straszna nazwa, hiperferytynemia dysmetaboliczna. Czyli innymi słowy hiperferytynemia, podwyższony poziom ferytyny dysmetaboliczna spowodowany rozklepotaniem, że tak powiem, metabolizmu. I to jest coś, co ja, jeden z takich pierwszych filmików na kanale, tam wspominałem o tym. Jest to po prostu przeładowanie żelazem spowodowane najczęściej insulinoopornością. I mechanizm tutaj jest dosyć prosty. W momencie, w którym będzie pojawiać się insulinooporność, insulina będzie regulować taki hormon w wątrobie, który nazywa się hepcydyna, który będzie z kolei odpowiadać za wchłanianie żelaza. Jeśli hepcydyna jest nisko, to żelazo będzie wchłaniane na potęgę. I właśnie obniżenie poziomu hepcydyny może być wywołane insulinoopornością. Podwyższony poziom żelaza, podwyższona ferytyna. Patrzymy, jeśli mamy normalny albo niski poziom wysycenia transferyną, najczęściej będzie oznaczać to właśnie tą dysmetaboliczną hiperferytynemię. Druga odnoga tego drzewka naszego, czy algorytmu diagnostycznego jest taka, że jeśli mamy podwyższony poziom żelaza, podwyższony poziom ferytyny i podwyższony poziom wysycenia transferyną, najczęściej mamy do czynienia z tak zwaną hemochromatozą, tak? Czyli tą chorobą, genetyczną, która będzie powodować nadmierne wchłanianie żelaza i tutaj mechanizmem jest również obniżenie poziomu hepcydyny. Natomiast tak jak widać, ten współczynnik wysycenia transferyny jest tutaj różny. I w tym przypadku robi się badanie genetyczne, które się nazywa HFE i ono mówi po prostu, czy mamy do czynienia z tą tak zwaną pierwotną hemochromatozą. Może być tak, że po prostu to badanie wyjdzie negatywne, czyli nie ma tej mutacji, która będzie powodować pierwotną hemochromatozę, natomiast będziemy mieć do czynienia właśnie z hemochromatozą taką nieklasyczną, czyli właśnie nie typu HFE i tutaj również trzeba zrobić bardziej szczegółowe badania genetyczne. One najczęściej wtedy te właśnie hemochromatozy nie HFE są mniej upierdliwe, jeśli chodzi o skutki uboczne, w sensie nie powodują aż takiego wchłaniania żelaza. Oczywiście, żeby było jasne, nawet tutaj mamy do czynienia z bardziej egzotycznymi diagnozami, jak choćby aceruloplazminemia, czy choroba ferytyny typu A, w przypadku właśnie tego pierwszej odnogi diagnostycznej, czyli kiedy mamy niskie albo normalne wysycenie transferyny, natomiast to się tak rzadko zdarza, że i jednocześnie jeśli by się zdarzyło, że to raczej byłby potrzebny już diagnosta. Natomiast jeszcze raz, podwyższony poziom żelaza, podwyższony poziom ferytyny. Następne, co potrzebujemy wiedzieć, jakie jest wysycenie transferyny, niskie, normalne. Najczęściej po prostu mamy do czynienia z insulinoopornością, która będzie powodować nadmierne wchłanianie żelaza. Jeśli wysycenie transferyny jest wysokie, to wtedy robimy sobie badanie genetyczne HFE, albo czasami są właśnie pakiety, żeby badać też te mutacje genetyczne nie HFE, nie klasyczne, żeby mieć od razu, no właśnie w jednym badaniu wszystkie odpowiedzi na to pytanie i tak najczęściej oczywiście jest to robione w tych czasach i będziemy wiedzieć po prostu skąd jest u nas podwyższony poziom żelaza. Istnieje oczywiście również bardzo prozaiczny powód podwyższonego poziomu ferytyny i powiązanego z tym podwyższenia poziomu żelaza, nadmierna podaż żelaza. Jeśli chodzi o dietę, to jest właściwie niewykonalne, czy praktycznie niewykonalne, żeby dojść do przeładowania żelazem i tym samym zwiększenia poziomu ferytyny. Również jeśli ktoś jest na diecie carnivora z tego powodu, ponieważ ten poziom jest ściśle regulowany, tak? Czyli mówiliśmy właśnie o hormonie hepcydyny. Jeśli w organizmie zaczyna być za dużo żelaza, to hepcydyna zaczyna zwiększać swój poziom, żeby ograniczyć wchłanianie żelaza z jej. Są granice tego ograniczania. I właśnie tutaj dochodzimy do nadmiernej podaży jako powodu żelaza i podwyższenia poziomu ferytyny. Jeśli ktoś będzie brać dużo suplementów, czy znaczne dawki suplementów, w którym znajduje się żelazo,
jak najbardziej może dojść do podwyższenia poziomu żelaza, jak i ferytyny i tym samym, no właśnie, to będzie takie prozaiczne wyjaśnienie oraz, chociaż to jest, lekarze na pewno by się zorientowali, w momencie podawania częstych transfuzji również może dojść do podwyższenia poziomu ferytyny i poziomu żelaza. Natomiast, tak jak mówię, są to dosyć prozaiczne powody, szczególnie te pierwsze, nadmierna podaż żelaza, najczęściej powiązana ze zbyt dużą ilością branych suplementów, w których znajduje się żelazo. Jeśli chodzi o takie najważniejsze powody podwyższenia ferytyny, to było wszystko, natomiast parę tylko honorowych wzmianek na koniec, które nie wyczerpują naprawdę istych chorób, które mogą powodować podwyższony poziom ferytyny, ponieważ po raz enty muszę podkreślić, podwyższony poziom ferytyny może być wynikiem stanów zapalnych. Powodów stanów zapalnych mogą być tak naprawdę grube dziesiątki i o tym nie można nigdy zapominać w tym wypadku. Natomiast stany zapalne nerek również będą w stanie podwyższyć poziom ferytyny. Wtedy oczywiście można zacząć jakby te dalsze badania robić od kreatyniny i współczynnika przesączania, czy filtracji kłębuszkowej, czyli EGFR popularne. Można to rozszerzyć na cystacynę C, albuminę w moczu. Jest tych badań oczywiście naprawdę mnóstwo, żeby dalej to sprawdzić. Zatrucia różnego rodzaju też metalami ciężkimi będą również w stanie, ponieważ są prozapalne, podwyższyć ten poziom. W różnego rodzaju chorobach zapalnych jelit, takich jak choroba leśniewskiego krona, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, również może dojść do tego, chyba że choroby te mają taki przebieg już ciężki, czyli będą występować krwawienia w jelicie grubym, to oczywiście ten poziom ferytyny może być tak, że nie będzie mocno podwyższony, albo nawet może być w normie. To wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, szczerze mówiąc, że wiedza ta nigdy nie będzie Tobie przydatna, że trafisz na świetnego specjalistę, który Cię poprowadzi, albo po prostu będziesz nieustannie zdrowy i po prostu takie informacje nie będą Ci potrzebne, ale jeśli będą, to mam nadzieję, że będziesz pamiętać, gdzie można je znaleźć. Jak zawsze pytania, komentarze, różnego rodzaju anegdotki swoje medyczne czy znajomych zawsze są mile widziane w komentarzach, świetnie się to czyta, a ja staram się odpowiadać na tyle pytań, ile mogę. Polecam jak zawsze swoje flagowe kursy, czyli Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka od A do Z, żeby przestać ciągle płacić za aplikacje, podręczniki, korepetytorów, szkoły językowe i tym podobne. Kurs Experts Incubator, czyli tak zwana polska kuźnia ekspertów, gdzie pokazuje, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć głębokie zrozumienie tematu, wdrażać takie informacje, tworzyć pętlę informacji zwrotnej, tworzyć plan nauki, samodzielny plan nauki do dowolnego celu, łącznie z zdawaniem jakichś certyfikatów, oraz kurs o jeden włos za daleko, gdzie z kolei pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe oraz walczyć z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, jak choćby oczywiście klasycznie uporczywy upierz. 3 piosenki rockowe jak w pierwszym komentarzu, jak zawsze, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Badania. Nie będzie ich specjalnie dużo, o ile jakieś będą, ponieważ to są takie, bym powiedział, dosyć klasyczne informacje. Nie jest to nic kontrowersyjnego z tego, co tutaj mówiłem. Będą w opisie. Również w opisie będzie link do newslettera. Jeśli się go kliknie, pojawi się okienko, można wpisać swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły na temat najczęściej języków obcych, pamięci, produktywności, kreatywności i zdarza się, że czasami na temat interpretacji badań naukowych. Na koniec, jeśli wszystkie te informacje, które tutaj wymieniłem, Cię zaciekawiły, chciałbyś się ich nauczyć, bo jesteś pasjonatem albo po prostu pracujesz w takich dziedzinach medycznych i okołomedycznych, to można je ściągnąć w łatwo dostępnej formie fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Można zapisać się po prostu na 1 miesiąc i ściągnąć sobie właśnie wszystkie gotowe fiszki do tego filmiku i już chyba 100 ostatnich również filmików jednocześnie i zacząć się uczyć. Dzięki piękne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.